Cześć, witam Was w nowym filmie na kanale Notopstryk. Dzisiaj powracamy do cyklu Najlepsze obiektywy. Przypominam, że był to cykl, w którym wybieraliśmy obiektywy, które wyróżniały się albo świetną jakością obrazu, albo rewelacyjnym stosunkiem jakości do ceny lub jakimiś wyjątkowymi parametrami, których nie mają obiektywy innych producentów. Do tej pory zrobiliśmy filmy o obiektywach Fuji, Olympusa i Zeissa. Tym razem bierzemy na tapetę obiektywy Sigmy. Sigma produkuje obiektywy naprawdę dobrej jakości i robi ich dosyć sporo, więc naprawdę ciężko było wybrać dosłownie kilka obiektywów, które by trafiły do tego cyklu, ale udało mi się zebrać przed Wami 7 obiektywów, które moim zdaniem zasługują na takie wyróżnienie. Zanim zaczniemy, to przypominam jeszcze, że wszystkie obiektywy Sigma, które zobaczycie w tym materiale, mamy w naszej wypożyczalni, więc jeśli chcecie sami je przetestować, to znajdziecie odpowiednią zakładkę na naszej stronie. Oraz wszystkie obiektywy Sigmy mają 3-letnią gwarancję pod warunkiem, że zarejestrujemy się na stronie producenta. Zaczynamy! Pierwszym obiektywem, który chciałbym dzisiaj wyróżnić, jest super teleobiektyw Sigma 6600, który charakteryzuje się tym, że jest bardzo uniwersalny ze względu na tak szeroki zakres ogniskowych oraz ma świetną jakość obrazu. Jest to obiektyw uszczelniany, bardzo dobrze wykonany, posiada też powłoki hydrofobowe na dużej przedniej soczewce, więc łatwo ją wyczyścić, kiedy ją zabrudzimy. Dodatkowo ma stabilizację obrazu o skuteczności 4EV, co przy teleobiektywie będzie bardzo przydatne. Obiektyw na obudowie posiada kilka przycisków, ma limiter, który służy do ustawiania zakresu pracy autofokusa. Autofokus może też być doostrzany, kiedy już ustawimy ostrość manualnie, oraz można ustawić też przy ciągłym autofokusie, żeby również można było manualnie tą ostrość trochę poprawiać. Obiektyw ma też bardzo cichy i szybki autofokus, co przy fotografii sportowej na pewno się przyda. Współpracuje też z telekonwerterami. Jeśli chodzi o jakość obrazu, na ogniskowych powyżej 100 mm jest ona rewelacyjna. Obiektyw jest bardzo ostry w centrum i na brzegach kadru, nie ma problemów z aberracją chromatyczną, nieźle też pracuje pod światło i ma ładny bokeh. Wszystkie wady optyczne, które się w tym obiektywie pojawiają, widoczne są na ogniskowych poniżej 100 mm. Czyli takich ogniskowych, które w przypadku tego typu obiektywu będą używane bardzo rzadko. I dobrze, że Sigma akurat w tym obiektywie postawiła na jak najlepszą jakość obrazu na tych większych ogniskowych. Jeśli fotografujecie dziką przyrodę, sport, no to ten obiektyw będzie świetnym wyborem. To szkło kosztuje 8000 zł. Kolejnym obiektywem, który chciałbym wyróżnić, jest obiektyw ultra szerokokątny. Jest to zoom 14-24 ze stałym światłem 2.8, dedykowany do bezlusterkowców. Ten obiektyw występuje z bagnetami Sony E oraz z bagnetem L-mount. Sam obiektyw jest bardzo ostry, zarówno na środku, jak i na brzegach kadru, i właśnie za jakość obrazu wyróżniam go w tym materiale. Ma dużą wypukłą przednią soczewkę, więc nie można na niego mocować zwykłych filtrów, ale mamy możliwość mocowania filtrów żelowych z tyłu od strony bagnetu. Zrobiliśmy już materiał o tym obiektywie, więc jeśli jesteście zainteresowani szerszą recenzją tego szkła, to tutaj na górze wyświetli Wam się karta i po prostu kliknijcie w nią. Sam obiektyw ma szybki, cichy i celny autofokus. Świetnie sprawdzi się w fotografii krajobrazowej, w fotografii wnętrz czy astrofotografii. Trzeba też zwrócić uwagę, że jak na obiektyw o takich parametrach jest dosyć mały i całkiem lekki, więc świetnie sprawdzi się też w podróży. Obudowa jest bardzo dobrze wykonana i uszczelniona. Obiektyw nie ma problemu z aberracją chromatyczną, bardzo dobrze też pracuje pod światło, co również przyda się w fotografii krajobrazowej. Jedyne, co można mu zarzucić, to ma małe problemy z dystorsją i dosyć wyraźne winietowanie na pełnej klatce, ale obydwie te wady można całkiem skutecznie usunąć w postprodukcji. Więc jeśli szukacie dobrego, szerokokątnego zooma, to Sigma 14-24 będzie dobrym wyborem. Następny obiektyw, który chciałbym wyróżnić, zwraca na siebie uwagę wyjątkowymi parametrami, bo jest to pierwszy, jak na razie jedyny obiektyw Sigmy ze światłem 1.2. Jest to obiektyw Sigma 35-1.2 Art. Szkło, które świetnie sprawdzi się przede wszystkim w fotografii portretowej i w reportażu. Oraz wszędzie tam, gdzie potrzebne jest nam tak jasne światło. Obiektyw ma dosyć duże gabaryty w porównaniu chociażby do 35 1.8, ale odwdzięcza się za to wyjątkową jakością, zarówno na środku, jak i na brzegach
kadru jest bardzo ostry, nie ma problemów z aberracją chromatyczną, nie ma problemów z dystorsją. Jedyne co można tutaj zauważyć to niewielkie winietowanie na pełnej klatce. Sam obiektyw w swojej konstrukcji wyróżnia się też tym, że ma pokrętło przysłony, co nie jest często spotykane w obiektywach Sigmy. Możemy tą przysłonę zmieniać albo z klikiem, tak jak jest teraz, albo wyłączyć ten klik i wtedy pokrętło działa płynnie, co bardzo przyda się przy filmowaniu. Również ten obiektyw ze względu na swoje parametry świetnie sprawdzi się właśnie przy filmie, tylko przy takim bardziej filmie z ręki, a nie z gimbala, no bo jest dosyć duży i ciężki. Występuje z mocowaniem L oraz z mocowaniem Sony E. Dedykowany jest typowo do pracy z bezlusterkowcami oraz do pracy z matrycami o dużej rozdzielczości. Jeśli mamy aparat, który ma 50 megapikseli, to bez problemu możemy wykorzystać ten obiektyw i poradzi on sobie z tak upakowaną matrycą. Obudowa jest świetnie wykonana, uszczelniona, a autofokus cichy i celny. Jeśli szukacie rewelacyjnego optycznie, uniwersalnego stałogniskowego obiektywu, to 35 1.2 powinna być brana przez Was pod uwagę. Szkło kosztuje 6,5 tysiąca, nie jest to mało, ale jak za takie parametry i tą jakość, które generuje, jest to dobra cena. Kolejny obiektyw wyróżniam za wyjątkowe parametry, których nie znajdziemy u konkurencji. Jest to obiektyw 18-35 ze stałym światłem 1.8. Jest to wyjątkowa konstrukcja, która z powodzeniem zastąpi nam kilka obiektywów stałogniskowych. Jedyna różnica w porównaniu do 3 poprzednich obiektywów to to, że to szkło dedykowane jest do matrycy APS-C, a nie do matrycy pełnoklatkowej. Ale jeśli posiadacie aparat z taką matrycą, to na pewno warto w niego zainwestować, szczególnie jeśli chcecie pracować przy reportażu bądź przy filmie, czyli wszędzie tam, gdzie zmienianie co chwilę obiektywu nie jest zbyt wygodne i lepiej mieć jeden uniwersalny obiektyw, który łączy właśnie w sobie zalety jasnych obiektywów stałogniskowych. Można było się spodziewać, że skoro mamy zoom z tak jasnym światłem, no to będzie on miał jakieś wady optyczne, ale w tym wypadku udało się tego uniknąć i obiektyw jest rewelacyjny optycznie. Nie ma problemów z aberracją chromatyczną, nie ma problemów z dystorsją, jest bardzo ostry w całym zakresie ogniskowych. Jedyny problem, jaki się tutaj pojawia, to dosyć słaba praca pod ostre światło, bo ze względu na dosyć skomplikowaną budowę ciężko było uniknąć jakichś blików i flar. Sam obiektyw też jak na takie parametry jest całkiem lekki i nieduży, szczególnie jeśli zdejmiemy z niego słonę przeciwsłoneczną, to widać, że te gabaryty nie są wcale jakieś ogromne. Niestety obiektyw nie jest uszczelniany, ale biorąc pod uwagę jego jakość i cenę 3000 zł, no to jest to świetny obiektyw, który oprócz właśnie wyjątkowych parametrów wyróżnia się też rewelacyjnym stosunkiem jakości do ceny. Następny obiektyw to 45 2.8, dedykowana do bezlusterkowców z matrycą pełnoklatkową. Występuje z bagnetem Sony E oraz z bagnetem L-mount. Jest to obiektyw, który już testowaliśmy na naszym kanale, więc tutaj na górze również wyświetli nam się karta. Sprawdzaliśmy go na bezlusterkowcu Sony A7 oraz kręciłem nim sporo filmów bezlusterkowcem Sigma FP. Ogniskowa jest bardzo uniwersalna, można nią robić zarówno portrety, jak i krajobrazy. Świetnie właśnie sprawdzi się też przy filmowaniu. Obiektyw wyróżnia się świetną jakością obrazu i bardzo małymi gabarytami, bo jeśli zdejmiemy z niego osłonę, to widzicie, jest to bardzo mały obiektyw, aż ciężko uwierzyć, że kryje on matrycę pełnoklatkową. Jest też świetnie wykonany, metalowy, uszczelniany. Genialnie sprawdzi się w podróży, kiedy chcemy mieć faktycznie mały i lekki zestaw. Jeśli chodzi o jakość obrazu, to obiektyw jest bardzo ostry w centrum, jak i na brzegu. Nie ma problemów z aberracją, nie ma problemów z dystorsją. Pojawia się niewielkie winietowanie, ale poza tym optycznie jest naprawdę dobrze. Obiektyw kosztuje 2400 zł. Na obiektywie znajdziemy też pokrętło od przysłony, które przyda się na pewno przy filmowaniu. Szkoda tylko, że nie da się go zmienić na płynne przejście, tak jak w 35 1.2, tylko cały czas pracuje ono z klikiem. Autofokus w tym obiektywie dobrze sprawdza się i w trybie pojedynczym, i w trybie ciągłym, więc również za to trzeba go pochwalić. Następny obiektyw jest stałką dedykowaną do matryc APS-C oraz 4/3. Jest to 16 ze światłem 1.4. Ten obiektyw chciałem wyróżnić ze względu na dobrą jakość obrazu, ale przede wszystkim na stosunek jakości do ceny, bo próżno szukać u innych producentów obiektywu ze światłem 1.4, o ogniskowej 16 mm i kosztującego 1800 zł. Mamy albo obiektywy znacznie ciemniejsze, albo znacznie droższe.
Więc jeśli szukacie dobrego obiektywu do krajobrazu, do reportażu albo do filmowania, to 16 1.4 będzie świetnym wyborem. Sam obiektyw jest uszczelniony, świetnie wykonany. Obiektyw jest bardzo ostry zarówno na środku, jak i na brzegach kadru. Ma trochę problemów z aberracją chromatyczną i dystorsją, ale tylko na przysłonie 1.4. Więc przy obiektywie kosztującym 1800 zł można to wybaczyć, szczególnie, że jeśli przymkniemy tą przysłonę, to większość tych wad optycznych znika. Tak jak mówiłem, świetnie sprawdzi się przy fotografii krajobrazowej, przy reportażu i przy filmowaniu. Również jak na takie parametry i takie światło jest stosunkowo mały i lekki. Ostatni obiektyw, który chciałbym wyróżnić w tym zestawieniu, generuje niesamowicie dobry obrazek i jest pozbawiony prawie wszystkich wad optycznych. Jest to Sigma 105 ze światłem 1.4. Tutaj producent postawił typowo na jakość obrazu, nie zważając zbytnio na gabaryty, więc mamy obiektyw, który jest bardzo duży i bardzo ciężki. Mamy z przodu ogromną przednią soczewkę. Mamy też dużą osłonę przeciwsłoneczną. Jeśli ją zdejmiemy, to nadal obiektyw jest dosyć duży. Od spodu mamy mocowanie do statywu, no bo waży on też swoje, ale generuje za to rewelacyjny obrazek. Jest niesamowicie ostry zarówno na środku, jak i na brzegach kadru i generuje niesamowicie piękne i mocne rozmycie tła, więc jeśli chcecie robić portrety, jeśli chcecie robić taką fotografię jakąś komercyjną, reklamową, to ten obiektyw świetnie się sprawdzi. Jedyne wady optyczne, jakie posiada, to winietowanie na pełnej klatce, ale poza tym nie ma żadnych wad, nie ma aberracji, nie ma dystorsji. Jest niesamowicie ostry, bez problemu poradzi sobie z matrycami o bardzo dużych rozdzielczościach. Występuje z bagnetem Sony E, z bagnetem Nikona i z bagnetem Canona. Obudowa jest świetnie wykonana, obiektyw współpracuje również z telekonwerterem, autofokus w nim jest bardzo szybki i cichy. Cena tego obiektywu to 6200 zł, nie jest to mało, ale jak za taką jakość obrazu myślę, że warto. To już wszystkie obiektywy, które chciałem dzisiaj wyróżnić. Tak jak mówiłem, obiektywów Sigma jest na rynku naprawdę sporo i większość jest bardzo dobrych optycznie. To już nie są te czasy, kiedy był to jakiś taki producent robiący tańsze zamienniki i tańsze i gorsze zamienniki do oryginalnych obiektywów Canona czy Nikona. Teraz te obiektywy są często lepsze nawet niż oryginalne, a nadal kosztują sporo mniej, więc myślę, że warto sprawdzić ofertę Sigma, szczególnie, że można je u nas przetestować, tak jak mówiłem Wam na początku tego materiału. Na koniec jeszcze krótka informacja o pewnym urządzeniu od firmy Sigma. Jest to Sigma Dock. Jest to urządzenie, które występuje z kilkoma różnymi bagnetami, m.in. Sony, Nikon i Canon. I możemy podłączyć do tego urządzenia obiektyw. Potem podłączamy to urządzenie za pomocą kabla do naszego komputera i za pomocą specjalnego oprogramowania możemy zaktualizować soft w naszym obiektywie, możemy sobie skalibrować autofokus, to szczególnie przyda się przy tych obiektywach z serii S, czyli tych dedykowanych do sportu. To urządzenie kosztuje 200 zł, więc stosunkowo niedużo. Jedyne, na co trzeba zwrócić uwagę, to żeby darować sobie kalibrowanie obiektywu, mówię tu o backfocusie i frontfocusie, jeśli chodzi o to urządzenie. Jest taka możliwość w tym oprogramowaniu, ale z naszego doświadczenia po prostu nie warto tego robić, bo zajmuje to dużo czasu, a efekty są takie sobie. Znacznie lepiej, jeśli mamy taki problem, wysłać obiektyw i aparat do serwisu i tam profesjonaliści odpowiednio skalibrują nasz sprzęt. Ale jeśli chcecie dostosować sobie autofokus do własnych potrzeb, stabilizację czy właśnie aktualizować oprogramowanie, to urządzenie kosztujące 200 zł warto sobie kupić. Na dzisiaj to już wszystko. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, dajcie nam subskrypcję i widzimy się w kolejnych filmach. Jeśli chcecie, żeby któryś z tych obiektywów, których jeszcze nie testowaliśmy na naszym kanale, został przez nas przetestowany, to dajcie znać w komentarzach. Dajcie znać obiektywy, jakiego producenta chcecie, żebyśmy jeszcze zestawili w tego typu filmie i widzimy się niedługo. Cześć!